Po 3 sezonach odkrywania Europy na grzbietach Tigerów, tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jak na krętych drogach hiszpańskiej Andaluzji poradzą sobie lśniące chromami klasyki. Dosiedliśmy więc Bonnevilla oraz Scramblera i ruszyliśmy śladem rytmów flamenco, przecinając malowniczy wąwóz w rondzie, pokonując serpentyny w kierunku Sahary oraz gubiąc się w plątaninie mniejszych dróg, nad którymi góruje Sierra Nevada. Droga wycieczko? Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Niezwykła Andaluzja Prokopa. Ruszamy! Jednym z najsłynniejszych zabytków Hiszpanii i arcydzieł architektury mauretańskiej jest Alhambra, czyli po arabsku Czerwony Zamek. Ten monumentalny średniowieczny kompleks pałacowy położony jest na wzgórzu Sabika w Granadzie i będąc w tym mieście absolutnie nie można go pominąć. Osobną atrakcją są przepiękne ogrody Alhambry, ale żeby się do nich dostać, warto wcześniej zarezerwować bilety, żeby na miejscu uniknąć rozczarowania. Tickets available? ¿Cómo? Do you have tickets? No, no hay it's ticket. full. Oh, okay. No possible to do this. Niestety. A może jak wejdę tyłem i zakrzywię rzeczywistość, to pani będzie myślała, że wychodzę, a ja będę wchodził. Nie, niestety, jest zbyt czujna. Jest jak połączenie ważki i tygrysa. A co to za wycieczka? Może oni nie potrzebują biletów? Może nam sprzedadzą? Szalone, dzikie tłumy walą z całego świata, żeby zobaczyć pałac w Alhambrze, a właściwie całe miasto królewskie, bo to miejsce było przez wiele lat siedzibą muzułmańskich władców. No my popełniliśmy jeden mały błąd, jedno małe zaniedbanie. Otóż nie kupiliśmy biletów zawczasu, w związku z tym nie wejdziemy do środka pałacowych komnat, ale możemy wam pokazać, jak to wszystko wygląda z zewnątrz. Dlaczego to miejsce jest ważne? Dlatego, że też było w pewnym sensie symbolem triumfu chrześcijan, którzy odbili je z rąk muzułmanów. Do tego stopnia triumfowali, że Napoleon zrobił tutaj swoje wojskowe koszary, a kiedy się stąd wojska napoleońskie wycofywały, postanowili to miejsce wysadzić w powietrze. Rozłożyli ładunki wybuchowe i dali rozkaz jednemu z żołdaków, żeby podpalił ląd. Na szczęście chłop okazał się rozsądny, odmówił wykonania rozkazu i dzięki temu do dziś możemy się cieszyć tymi pięknymi architektonicznymi cudeńkami. Panowie też się mogą cieszyć, proszę bardzo. Gracias. Dlaczego ten pan klaszcze? No na pewno nie dlatego, że zobaczył celebrytę z Polski. Klaszcze dlatego, że Pałac w Alhambrze to również dzieło sztuki muzycznej. Przecież sułtan kochał wyprawiać tutaj różnego rodzaju imprezy, koncerty, rauty i tym podobne. I całość jest zbudowana tak, żeby nawet szepcząc doskonale było słychać w każdym zakątku pałacu, co kto mówi. Co też pomagało oczywiście w szpiegowaniu tych, którzy chcieli dokonać jakiegoś przewrotu. No więc posłuchajcie teraz, jak brzmią oklaski w miejscu idealnym akustycznie. Jestem no tak! Żeby sułtan mógł się relaksować w swoich pokojach, ktoś musiał stać na straży jego królestwa. No i tą strażnicą była właśnie Alcazaba, czyli ta forteca, która broniła dostępu do sułtańskich komnat, a wrogów sułtan miał wielu. No chociażby wspomnianych chrześcijan, którzy chcieli koniecznie odbić twierdzę z jego rąk. Jak się okazało, skutecznie. Ruszamy dalej. Na północ od Granady rozciąga się prowincja Jaén.
To prawdziwe królestwo oliwy z oliwek, największy tego typu obszar na świecie. Ponad 66 milionów drzew oliwnych i około 300 tłoczni, które odpowiadają za 1/5 światowej produkcji oliwy. Ten region ma idealne warunki klimatyczne. Gorące i suche lata, łagodne zimy i wapienne gleby, co odkryli już starożytni, bo oliwki były tu uprawiane już za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Oliwa z lokalnej odmiany Picual ma najwyższy poziom polifenoli, działa przeciwzapalnie, chroni serce i spowalnia starzenie komórek, czego dowodzą badania prowadzone na lokalnym uniwersytecie. Przemierzając górskie okolice Sierra Nevada, co chwilę napotykamy punkty widokowe, które kuszą tym, żeby zatrzymać motocykl, zejść z siodełka i po prostu pogapić się na piękno andaluzyjskiego krajobrazu. Nauczyłem się trochę flamenco, słyszałeś? Fajne, nie? Fajne. To także dobry moment, żeby odpowiedzieć Wam na często zadawane pytanie: jak się sprawują T120 oraz Scrambler w naszej podróży? W zasadzie to mógłbym nawet na nich nie jeździć. Wystarczyłoby, żebym sobie na nie patrzył, bo obydwa są dziełami sztuki designerskiej, obydwa są, śmiało można powiedzieć, klasykami. Ten, czyli Bonneville T120, no to już klasyk klasyków, zwłaszcza w tym malowaniu. Wygląda jak żywcem przeniesiony z lat 70. Wygląda, jakby przed chwilą zszedł z niego sam Steve McQueen, ale pod spodem ukrywa się jak najbardziej nowoczesna technologia. Znakomity silnik z wystarczającą mocą i momentem obrotowym, żeby mieć mnóstwo frajdy na krętych drogach. Zwłaszcza, że ten motocykl kocha zakręty. Małe przednie koło, zwarta budowa, niski środek ciężkości powodują, że naprawdę przeprzyjemnie mi się nim bujało z winkla w winkiel. To wszystko oczywiście opowiadam Wam jako amator, jako człowiek, który stwierdza, jak subiektywnie mu się tymi motocyklami jeździło. Nie jestem zawodowym testerem, więc oczywiście możecie mieć na ten temat zupełnie inne zdanie. Ten z kolei jest moim osobistym zdaniem trochę bardziej pewny w prowadzeniu przy dużych prędkościach. Na autostradzie można się nim rozpędzić bez lęku powyżej 140-150, jeśli przepisy pozwalają. Na tym powyżej 140 może przez brak wyższej szyby też nie czułem się tak do końca stabilnie. Tu z kolei trochę przeszkadza mi przy moim wzroście blisko poprowadzony katalizator. No i jeżeli zbliżycie podczas miejskiej jazdy nogę za bardzo do okolic wydechu, to możecie poczuć, że jest Wam odrobinkę za ciepło. Natomiast jeśli chodzi o wydech, no to w tym, mówię o Bonneville'u, jednak słychać ten klasyczny, męski, twardy gulgot, który powoduje, że chce się odkręcać manetkę. Ten jest bardziej cywilizowany, ale to wszystko rzecz gustu. Gdybym miał wybrać któryś z nich, no to miałbym wielki kłopot. Szczerze Wam powiem, mimo takich samych silników, bardzo podobnych parametrów, to są dwa zupełnie różne motocykle do dwóch zupełnie różnych rzeczy. Te motocykle pożera się oczami i można długo się w nie wpatrywać, wyszukując smaczne detale, chociażby logotyp w tej wersji specjalnej Scramblera, czyli w wersji Icon, nawiązuje do klasycznych, pradawnych czasów marki Triumph. To niby nic, ale zobaczcie, to wszystko jest ręcznie malowane. To nie jest naklejone, to jest pociągnięte pędzelkiem, dlatego jak się przyjrzycie, to widać, że ta linia jest nierówna, że komuś, jakiemuś człowiekowi, który ten motocykl składał i malował, gdzieś tam drgnęła ręka. I to jest ten element duszy, który jest w tym motocyklu zaklęty. Albo spójrzcie na to, spójrzcie na te wszystkie drobiazgi, które powodują, że ten motocykl zaczyna być traktowany nie tylko jako
maszyna do przemieszczania się, ale jak coś, co można sobie postawić w salonie i patrzeć na to jak na obraz. Te wszystkie chromowane ozdoby, te wszystkie drobiażdżki, takie jak mocowanie przedniego błotnika do widelca, elementy wydechu. Zobaczcie, to wszystko, nie mogę tego Wam dać do ręki, ale to jest ciężkie, to jest prawdziwy metal, to nie jest jakiś chiński plastik. To jest coś, co oprócz tego, że na tym motocyklu można jeździć, buduje też jego estetyczną duszę. No i mały ukłon w stronę klasycznej, dawnej motoryzacji. Wygląda jak gaźnik, prawda? No ale przecież już w dzisiejszych czasach motocykle z gaźnikiem to raczej by nie przeszło. W związku z tym mamy tylko atrapę, a pod spodem jest oczywiście nowoczesny układ wtryskowy. Naprawdę fajnie to wymyślili. Nasza krótka wycieczka powoli dobiega końca. Zawijamy więc z gór w stronę wybrzeża, by jutro dostać się do Malagi. Po drodze zaliczymy jednak jeszcze malownicze miasteczko Almuñécar, które w czasach panowania Fenicjan nosiło wyjątkowo atrakcyjną nazwę, a mianowicie nazywało się Sexy. Dziś z tym sexy różnie bywa, bo na okolicznych plażach można spotkać przede wszystkim bardzo wielu szwedzkich i niemieckich emerytów. No ale co tam kto lubi. Udało się chociaż przez chwilę i metaforycznie liznąć Morza Śródziemnego w miejscowości Almuñécar. Pięknie się to wypowiada, spływa z języka jak najlepsza melasa. Almuñécar. No a teraz jedziemy do Malagi, gdzie będzie ostatni przystanek naszej bardzo krótkiej, zaledwie kilkudniowej, acz intensywnej podróży. Hey now, I want to find my own way out. Escape this boredom and break down. There's nothing left for me. Si señor, a la fiesta. Już dawno udowodniono, że to nie rozmiar ma znaczenie, tak samo jak udowodniono, a właściwie to my udowodniliśmy, że krótko wcale nie znaczy gorzej. Nasz wyjazd do Andaluzji trwał zaledwie kilka dni, a był obfity w przygody, bardzo intensywny, no i jak najbardziej satysfakcjonujący, dlatego że Hiszpania to miejsce, gdzie równy asfalt spotyka się z nieskończonymi winklami bijącymi wśród wspaniałych miast i miasteczek oraz dzikiej, nieokiełznanej przyrody. Raj dla motocyklisty, zaledwie 3-4 godziny lotu z Polski, potem wynajęcie motocykla w jednej z licznych wypożyczalni, na przykład w Maladze, no a potem hulaj duszo, piekła nie ma. Bardzo Was do tego namawiamy, jak macie mało czasu, Andaluzja to świetny pomysł na motocyklową wyprawę, relaksującą i ekscytującą zarazem. Życzymy Wam szerokości i przyczepności. No i oczywiście lewa w górę. Malaga, nieformalna stolica wybrzeża Costa del Sol, które nazwę zawdzięcza 320 słonecznym dniom w roku. To jedno z niewielu miast w Europie z tropikalnym mikroklimatem, więc obok awokado i mango rosną tu także rośliny, które nigdzie indziej w kontynentalnej Hiszpanii się nie utrzymują. Lokalna specjalność kulinarna to espetos, sardynki pieczone na patyku nad ogniem, często przy plaży w starych łodziach pełniących funkcję grilla. Co jeszcze warto zobaczyć w Maladze? Przejdźmy się i sprawdźmy.
Jesteśmy w Maladze, w drugim co do wielkości polskim mieście, zaraz po Warszawie. Nietypowo miasto to znajduje się w Hiszpanii, ale nasi rodacy ostatnio, uciekając przed wojskiem, potencjalną wojną oraz przed urzędem skarbowym, pokupowali sobie tutaj liczne latyfundia, więc pokazuj ich! Chowaj się! Tylko czekać, aż ktoś krzyknie za mną. Panie Marcinie, teraz jestem w pracy! Donde está la restauracja, co po hiszpańsku znaczy gdzie jedzenie. Trochę liznąłem hiszpańskiego. Tu i tam. Rób mi to tak zdjęcie. Piotrek, Szybko. szybko! Szybko. Co to jest Piotrek? Mąż. Osobisty? Niepodobny w ogóle, to jak to mąż? No, już mniej Ostatni chętnie. raz powiem, że to nie ten. Nie ostatni, zobacz, oni też tu są. Nie, to nie jest pan. Tak, To zostawcie nie jest mnie. pan Marcin. To nie ja. Już dziękuję bardzo, Wszystkiego miłego. dobrego. No, więc prawdopodobnie panie mylą mnie z bardzo popularnym zabytkiem w Maladze, jakim jest ta oto katedra. Wiecie dlaczego jest słynna? Powiem wam, bo ma tylko jedną wieżę, zupełnie jak ja, a ona ma tą jedną wieżę dlatego, bo zamiast wydać na tę wieżę, wydali na wspieranie rewolucji w Stanach Zjednoczonych. Warto było szaleć, tak? Warto było. No i dzięki temu mamy takie oto wspaniałe zjawisko architektoniczne, które góruje nad Malagą i jednocześnie jest bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To teraz proszę, mój brat wyjdzie z kapeluszem i pozbiera pieniążki za to, że jestem waszym przewodnikiem. Patrz jak uciekają teraz w ogóle, teraz udają, że mnie nie znają. To trzeba terminal. Co trzeba? Terminal. O, to teraz jakbyś wyjął terminal, by było super. No to bawcie się dobrze. Dziękujemy. Cześć. Las Chicas Latinas. Katedra. Normalnie byłyby dwie wieże, ale jedna się nie wybudowała, dlatego że środki, które miały być przeznaczone na tę budowę, zostały wysłane do rodzących się wówczas Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, żeby wesprzeć kolonie walczące z angielską opresją, z opresją brytyjskiej korony. No i w ten oto sposób mamy coś unikalnego. Bardzo, bardzo tu jest ładnie. I przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale to jedno z najstarszych miast Europy. Wedle szacunków ma jakieś 2800 lat, więc jest starsza niż Lizbona i wiele innych miast uchodzących za stare. Zresztą to widać, zobaczcie, o tutaj takie stare freski. Tak jak w Warszawie wszystko roztacza się wokół Syrenki. Jeszcze raz. Teraz proszę o odrobinę szacunku i ukłonu wobec mistrza światowego kubizmu, który urodził się właśnie tutaj, w Maladze, Pablo Picasso. Co prawda jak miał 10 lat, to już stąd wyjechał, a mieszkańcy miasta przez dość długi czas nie robili wielkiej wrzawy wokół tego, że stąd właśnie pochodził słynny malarz. Dopiero na początku XX wieku zaczęło się wielkie ajwaj pod tytułem Jejku, to jest miasto Picassa. No i pewnie jak będziemy tutaj chodzić, to jego ślady napotkamy w wielu różnych miejscach. Ja się tylko zastanawiam, czy jak pójdziemy do knajpy i zjemy coś pysznego, to jego wzorem, w sensie Picassa, będziemy w stanie zapłacić serwetką z rysunkiem, bo tak podobno płacił za swoją konsumpcję, kiedy tutaj jadał. Sprawdzimy to. Widać, że mieszkańcy Malagi wiedzą, co to znaczy porządny jednoślad. No nie mówię o tym pierwszym, bo nie chcę nikogo obrażać, ale ten drugi... Patrzcie, jaka rakieta. To w hiszpańskiej kulturze kulinarnej jest taka rzecz dla mnie jeszcze trudna, nomen omen, do przełknięcia. Taka wystawka z mięskiem, które za chwilę będziesz jeść. Przypomina mi to trochę jakiś film typu Detektywi, gdzie bohater właśnie wchodzi do kostnicy i wysuwa szufladę i widzi tam rzeczy, których nie powinien oglądać. No to tu jest trochę podobnie, ale może to kwestia przyzwyczajenia. Może żeberka poszarzałe na wystawie są pyszne.
Dlaczego siedzę akurat tutaj, a nie gdzie indziej? No bo pochodziliśmy sobie z buta po tych najbardziej turystycznych zakątkach i deptakach Malagi. To teraz pora naprawdę dobrze zjeść, a rzadko kiedy można dobrze zjeść na głównym deptaku. W związku z tym wystarczy zboczyć trochę w prawo, trochę w lewo, potem prosto, potem znowu w lewo, żeby znaleźć się w miejscu, w którym podobno jedzenie jest jak ambrozja bogów Olimpu. Zobaczymy. Coś właśnie w menu na zdjęciach, to bym coś takiego chciał. A pan zje to wszystko sam? Są food menu? Mówiłem, że po hiszpańsku radzą sobie bez problemu. Prawdziwego mężczyznę i prawdziwego motocyklistę poznaje się po tym, że nie boi się damskich drinków. Nie odbiera mu to ani odrobiny jego męskiego, testosteronowego uroku. Salut! Czy jak to się tam u was mówi w tej Hiszpanii? Arriba! Feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.